Przedwzmacniacz Rotel RC2000. Do tego modelu jeszcze jest dedykowana końcówka mocy model 2000, a wyższy z tej serii jest jeszcze przedwzmacniacz RC5000 i końcówka mocy RB5000. Tutaj mamy na dole Luxmana M1600, ale to jest następna rzecz do renowacji, a podłączyłem ją po prostu po to, tą końcówkę mocy, żeby przetestować przedwzmacniacz. Oczywiście, jak wszystko, zawsze pełnosprawne. Sprzęt w środku wygląda ładnie. Jestem pierwszą osobą chyba, która do niego zajrzała tak naprawdę. Niegrzebany, nic nie zostało wcześniej wypryskane żadnymi środkami chemicznymi. Jedynie co zakurzony. No i przede wszystkim strasznie śmierdzi dymem z papierosów. Jeżeli chodzi o prace, które trzeba tu wykonać, to standardowo naprawa przełączników, potencjometrów i troszkę drobna modyfikacja zasilacza. Jeżeli tutaj się przyjrzę na zasilacz, to widać, że wzmacniacz już troszeczkę wypracował, czy przedwzmacniacz. Przede wszystkim widać tutaj przykurzenie od temperatury i cyrkulacji gorącego powietrza. Cały kurz wchodzi dołem, wychodzi górą, stąd tutaj robi się osad. Płytka drukowana zasilacza też tu jest jaśniejsza, a w tym miejscu mamy już dość mocno wygrzany obwód drukowany. Świadczy to o tym, że wzmacniacz, czy ten zasilacz w tym przedwzmacniaczu musiał wypracować wiele godzin. Modyfikacja pewnie będzie polegała na zwiększeniu tego radiatora, wymianie tych rezystorów na większą moc, tak żeby stworzyć lepsze warunki do chłodzenia. Tak wygląda przedwzmacniacz w kawałkach. Zasilacz. Nawet widać po obwodzie drukowanym, gdzie jest wygrzany, ciemniejsze miejsca. Wejścia. I tu jest na dole przedwzmacniacz gramofonowy. Widać, że też już troszkę wypracował. Tu jest jego górna osłona. Potencjometr Matsushity. Dziwna konstrukcja ogólnie, bo część elementów jest firmy Alps, a część jest Panasonica. Z reguły producenci stosowali wszystkie elementy jednego producenta, na przykład albo Matsushity, albo Noble, albo Alpsa. Potencjometr głośności jest Matsushity. Regulacja barwy dźwięku. Inne filtry. Tu jest transformator sieciowy. I tak, żebym sobie nie narobił później pracy, elementy, które wymontowałem z tych wielu dziurek, są kolorowe kropeczki porobione flamastrami i również na przełącznikach mam poznaczone, który do którego miejsca ma być, dlatego że są na taśmach i można te przełączniki w łatwy sposób pozamieniać miejscami. Gałeczki każdą pakuję w oddzielną torebkę, tak żeby nie uległy żadnym uszkodzeniom. Obwody drukowane, pozbawione przełączników. Tutaj jest zestaw rozmontowanych już przełączników. To nie są jeszcze oczywiście wszystkie, które należy naprawić. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to składanka ogólnie elementów różnych producentów. Te obrotowe są firmy Alps. Potencjometr jest głośności firmy Matsushita, a przełączniki przyciskane firmy Toko. Bardziej kojarzy mi się ta firma z elementów LC. Całość muszę wyczyścić. Troszkę pracy to kosztuje,
Trwa to dość długo, ale później sprzęt będzie działał następne długie lata. Przełączniki są już wyczyszczone. Tak jak mówiłem, jeśli nie są to wszystkie elementy. Tak wyglądają po renowacji. Następne. Pozostała jeszcze kwestia potencjometru głośności, który teoretycznie był w bardzo dobrym stanie. Wygląda wszystko bardzo ładnie i nic się z tym teoretycznie nie dzieje. Plus jest taki, że jeszcze tego nikt nie zdążył wypryskać żadnymi środkami chemicznymi. Jednak w takim potencjometrze mamy ścieżkę oporową oraz ślizgacz. Czyli ścieżka oporowa i ślizgacz. I ten ślizgacz składa się tutaj z wielu malutkich blaszek. Między tymi blaszkami pod mikroskopem widać resztki grafitu, który jest z wytartej ścieżki oporowej. To trzeba wszystko wyczyścić. Aby to wyczyścić, ten potencjometr należy rozebrać. Nie jest to proste rozebranie, ale jednak nie niemożliwe. Jednak złożenie tego jest troszkę bardziej skomplikowaną kwestią, dlatego że te potencjometry są kalibrowane. Kalibrowane po zmontowaniu tak, aby kanał lewy grał identycznie jak kanał prawy w tej samej pozycji, ustawienie ogólnie. I w tym rotelu, o czym zapomniałem powiedzieć, jest taka sytuacja, że przy bardzo cichym słuchaniu głośność jednego kanału od drugiego jest różna. W związku z tym ten potencjometr należy skalibrować. Żebym miał kamerę do mikroskopu, to bym Wam pokazał, jaka jest różnica właśnie, na czym polega to zanieczyszczenie przede wszystkim tego elementu, ale wydaje mi się, że to będzie tutaj niestety niemożliwe. Także w sumie najtrudniejszą czynnością przy renowacji takiego przedwzmacniacza lub wszystkich tego typu urządzeń, gdzie są takie potencjometry, jest jego naprawa, czyszczenie, a przede wszystkim kalibracja. Wymaga to dwóch bardzo dokładnych omomierzy, zablokowania potencjometru i ustawienia sekcji w identyczny sposób, żeby wszystkie miały tą samą oporność przy położeniu suwaka. Kolej na następną część przełączników. Te, które naprawiłem, są już zamontowane. Płytki umyte z pozostałości topnika. Tutaj mam już rozmontowane same ścięgna przełączników selektora źródła oraz przedwzmacniacza gramofonowego. Tu są te oto przełączniki. Tu jest preamp gramofonowy. Tu jest płytka selektora źródła. Płytka wejścia. Przełączniki wymontowałem z bólem. Dość było trudno, ale zostały wyjęte. Rotel, którego tutaj właśnie Wam pokazuję, trafił do mnie do renowacji z Norwegii. A końcówka mocy Laxmana, którą też już prezentowałem testując tego rotela, została przysłana z Anglii, z Londynu. Natomiast ten rodzynek, czyli Laxman M6000, który jest niesamowitym okazem w ogóle w skali świata, dotarł z Federacji Rosyjskiej do renowacji. Ogólnie zdobycie takiego wzmacniacza model M6000 graniczy z cudem w tej chwili. Waga tego klocka to 52 kg. Obudowa drewniana trafiła już do stolarza do fornirowania i malowania. Jest tak duży i tak ciężki, że producent zastosował z tyłu kółka, żeby dało się go przestawiać. Z przodu są dwie nóżki, a z tyłu kółeczka.
Ale o tym urządzeniu będzie inny odcinek filmu. Teraz, kiedy mam już zakończone praktycznie prace mechaniczne polegające na naprawie przełączników i potencjometrów, które są już wmontowane, mogę zająć się serwisem czystej elektroniki. Tu mam płytkę zasilacza i tak jak wspomniałem, że jest bardzo mocno wygrzana od temperatury pracy elementów. Tu jest radiatorek, który muszę zmodyfikować, żeby miał o wiele większą powierzchnię chłodzenia. Wymontowałem go. Od razu można zauważyć, jak jest wypalona płytka przy radiatorze. Jest po prostu czarna w tym miejscu. Również przy tych rezystorach od spodu widać, że jest bardzo mocno wygrzana i tutaj. Te kondensatory Elny, które powinny mieć kolor jasno-szary, są już po prostu prawie że brązowe. Temu już się skurczyła nawet folia termokurczliwa od temperatury. No tak jakoś dziwnie je zamontowano, że przejmują całą temperaturę od tych dwóch rezystorów. Trzeba te rezystory zwiększyć, te dwa również, wymienić praktycznie, nie wiem, zobaczę, może nawet wszystkie elektrolity na bloku zasilacza, powiększyć powierzchnię tego radiatora. Tak wygląda rozmontowany potencjometr regulacji głośności. Ślizgacz. I tutaj w tych pazurkach siedzi brud. Należy wyczyścić ścieżki oporowe, złożyć ponownie. Ścieżki nie należą do bardzo wytartych, troszkę minimalnie ślady są jak zawsze, jednak tego elementu nie należy smarować, one pracują na sucho. Jeśli chodzi o ośkę, tutaj widać smar spowalniający, jak również ten czarny kolor to jest smar zmieszany z opiłkami aluminium, którego też wyczyszczę i dam nowy smar specjalistyczny, taki, żeby ten potencjometr chodził z takim lekkim oporem. Nie jest to prosta operacja, jeśli chodzi o naprawę tego typu potencjometrów. Tak jak wspominałem, najgorzej będzie z jego kalibracją. Przedwzmacniacz prawie zmontowany. Prawie dlatego, że jeszcze nie złożyłem przedwzmacniacza gramofonowego, ponieważ użytkownik przekazał mi informację, że z tym modułem był największy problem. Po prostu nie działało wejście fono. Jeżeli chodzi o modyfikację, to tak jak wspominałem na początku, dodałem tutaj kawałek profilu aluminiowego, żeby zwiększyć powierzchnię chłodzenia. Zmieniłem rezystory na większej mocy, tak żeby ich powierzchnia chłodzenia też również była większa. Tu są tulejki ceramiczne. Następnie wymieniłem kilka kondensatorów na niskoimpedancyjne. Tych tutaj nie ruszałem, ponieważ są w perfekcyjnym stanie. Wymieniłem jedynie dwa główne filtry zasilacza. Wszystkie przełączniki i potencjometry są już zrobione. Sprzęt zmontowany. Teraz muszę jeszcze podłączyć i zobaczyć, czy ten przedwzmacniacz gramofonowy rzeczywiście jest uszkodzony albo i nie jest uszkodzony. Bardzo dużo było na tej płytce zimnych lutów, które usunąłem. Możliwe, że to było przyczyną nieprawidłowego działania tego bloku. Jak również widać, że jeszcze nie założyłem tutaj przełączników, ponieważ nie jest mi to potrzebne w tej chwili do uruchomienia urządzenia. Te przełączniki wejść już są zmontowane na miejscu. Rzeczywiście przedwzmacniacz gramofonowy nie działa. Kompletnie nie wzmacnia nic, nie działa zupełnie. Zmierzyłem sobie tutaj napięcie zasilania. Zasilanie jest symetryczne i są dwa napięcia. Plus minus 22 V i plus minus 54 V.
Załóżmy, że może być. Następnie wyższe napięcie. I na plusie zamiast 54 jest 65 V, a ujemny zgadza się z katalogiem, czyli z serwisówką. 53-54 V. Wygląda na to, że jest uszkodzony zasilacz. Tutaj są 4 tranzystory, które odpowiadają za te napięcia 54 V. Jeszcze raz muszę rozmontować i zobaczyć, o co chodzi. Teraz nierównomierność tych zasilań mogło spowodować usterkę półprzewodników na płytce preampu. Rotor gotowy, przetestowany i zmontowany. Podsumowanie ogólnie, co było zrobione. W przedwzmacniaczu gramofonowym uległy uszkodzeniu 4 małe tranzystory. Spowodowane to było wadą zasilacza, który, jak już pokazywałem wcześniej, miał za wysokie napięcie. Został uszkodzony w zasilaczu jeden tranzystorek. Dodatkowo założyłem jeszcze 2 nowe rezystory, odsunąłem na tulejkach ceramicznych, aby miały lepsze chłodzenie. Modyfikacje, o których już wspominałem, czyli zwiększenie tych rezystorów, wymiana paru kondensatorów, dołożenie radiatora. Dodatkowo jeszcze wywierciłem w pokrywie przedwzmacniacza dodatkowo tam kilka czy kilkanaście otworów wentylacyjnych, których nie było, przez co występowały wysokie temperatury na obozie drukowanym. Powietrze zostanie zassane tutaj tym otworem, a tędy zostanie wyrzucone gorące. Poza tym więcej modyfikacji nie robiłem. Wszystkie przełączniki potencjometry już są naprawione, sprzęt zmontowany. I tutaj zestaw wymienionych elementów. Parę kondensatorów, tranzystorki, kilka oporniczków i tu są jeszcze takie filcowe podkładki pod nóżki. Jednej nie było, inne były takie poszarpane, to dołożyłem nowe podkładki filcowe. Zasadniczo przewodu sieciowego nie montowałem z uziemieniem, tak jak to standardowo robię, ponieważ sprzęt ten już jest taki przewód sieciowy wyposażony i nie miało to sensu, żeby go w ogóle zmieniać. Potencjometry są, czy tam potencjometr odgłosu jest skalibrowany, drabinki działają prawidłowo, jeśli chodzi o regulację barwy dźwięku. Sprzęt będzie działał następne, myślę, 20 lat. Części kondensatorów w zasilaczu tych Elny nie wymieniałem, sprawdziłem, stan perfekcyjny, plus 15-20%, jeśli chodzi o nominalne pojemności. Nie było sensu ich w ogóle tutaj wymieniać. Zestaw testowy podłączony do naprawionego rotera. Luxman M1600, końcówka mocy. Do tego gramofon Sansui XP99. Jest to najwyższy model z tej serii gramofonów Sansuya. Zamontowana jest wkładka audiotechniki MC. I w ten sposób również jest skonfigurowany preamp, żeby obsługiwał wkładkę MC. Gramofon jest w pełni automatyczny.